Witam Państwa serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj taki mi się trafił modulik, wziąłem sobie go tutaj, załatwiłem do moich celów, żeby mierzyć temperaturę pieca. Jest to konwerter, można powiedzieć, czyli miernik temperatury korzystający z czujników PT100 i przesyłający sygnał po Modbusie, czyli RS485 magistrala. Dodatkowo, czego nawet jak kupując nie zauważyłem, okazało się, że ma jeszcze port Ethernet, czyli można też komunikację modbusową robić po Ethernecie i bardzo ładnie to chodzi. Chciałbym tak na szybko troszeczkę go przetestować, przedstawić parę informacji na jego temat, może ktoś będzie zainteresowany. Jest to miernik firmy eByte, www.ebyte.com. Widzę, że tego typu modułów z różnymi funkcjami w tej samej obudowie, która jest montowana na szynę DIN również, jest bardzo dużo. Są to moduły wejść, wyjść, przetworników analogowych i wielu różnych innych urządzeń. Także widać, ta firma robi tego dużo. Cena jest w miarę atrakcyjna. Ten konkretnie moduł ME31XDXX0400, zasilanie 8,28 V, możliwość podłączenia 4 czujników. No i tu podają, nie wiem czemu, że zakres temperatury, ale chyba pracy jego, a nie mierzonej, jest minus 40 do 85 stopni. Zanim przejdę do takich podstawowych testów na samym urządzeniu, zajrzyjmy do instrukcji. I tu mamy instrukcję, którą można ściągnąć ze strony producenta. Na stronie producenta jest dużo informacji, programy testowe, także tutaj bardzo dobrze udokumentowane są te urządzenia. No, mamy 28 stron opisu, no i tutaj jest podane podstawowe parametry tego urządzenia, czyli wspieranie, 4 kanały 2-3 przewodowe PT100, rozdzielczość 0,1, dokładność +-1, zakres temperatur minus 200-850, czyli to z tyłu to było co innego, przetwornik 16-bitowy, tryby pracy jakie tu mamy, mamy wyświetlacz OLED, informacje jak podłączamy urządzenie, co potrzebne jest do pracy, schematy podłączeń, opis oprogramowania. To tego nie będę tutaj opisywał, bo tu już jak ktoś będzie miał, to będzie mu to potrzebne. Parametry odnośnie wymiarów, jak układ złącz, przycisków i wszelkie pozostałe informacje istotne z punktu widzenia pracy po Modbusie, czyli wszystkie rejestry, w których co mamy, jak szczytywać dane, jak możemy ustawiać. Jest tego tutaj bardzo dużo, także bez problemu możemy z tego urządzenia sobie korzystać. Ja pokażę to tylko na przykładzie programów testowych, jakie tutaj są dołączone na stronie. Także przechodzimy z powrotem do części tutaj z przyrządem. Podłączam zasilanie, żeby tutaj można było wykorzystać wszelkie funkcje. I załączam zasilanie. Lampki zaświeciły się. I na wyświetlaczu mamy logo i odczyt z 4 kanałów. Na wszystkich kanałach w tej chwili odczyt pokazuje nam kreski, bo niestety no nie jest nic podłączone na tą chwilę. Możemy wejść w menu. Hasła tutaj w tej chwili nie ma, czyli jest standardowe 0 i wszelkie parametry tego urządzenia widzimy tutaj w menu. Możemy ustawić offset temperaturowy, no i adresy IP, tryby pracy, wersję firmware'u tutaj pokazuje. Te wszystkie parametry po przytrzymaniu guzika menu możemy zmieniać. Czyli adres, tryb pracy, łączenie DHCP, adres IP urządzenia, porty, gateway i tak dalej, prędkość Modbusa i wszystkie te rzeczy tutaj możemy również ustawić z poziomu menu i wyświetlacza. Nie musimy robić tego poprzez oprogramowanie. Wszystko jest tutaj dostępne i wychodzimy, exit, OK. No i w tej chwili urządzenie sobie funkcjonuje. Ja zrobię taki pierwszy prosty test, bo nie będę podłączał tutaj żadnego czujnika, czy na końcu to zrobię, ale mam tutaj rezystor
firmy Wiszaj. Jest to rezystor 100 ohm z tolerancją 0,01%, czyli dosyć stabilny. A dlaczego 100 ohm? No, jak sama nazwa wskazuje, czujnik PT100 ma coś wspólnego ze 100 ohmami. Po prostu 100 ohm jest to rezystancja czujnika w temperaturze 0. I tym samym podpinając czujnik tutaj, powinniśmy uzyskać mniej więcej wskazania 0 stopni. Ja zrobię to podpięcie po kolei do każdego z kanałów. Oczywiście zrobię to poza wizją, Wam tylko odczyt pokażę, żeby nie marnować czasu. I mamy czujnik podpięty do portu pierwszego, minus 0,1. No, należy uznać, że tutaj całkiem ok. Te kabelki i sposób podłączenia samego rezystora nie są idealne. Zresztą, tak jak było podane, dokładność plus minus 1 stopień, więc należy uznać, że pierwszy kanał jest ok, ja przepinam na drugi. I podpięty jest drugi kanał, minus 0,2, czyli troszeczkę tutaj większa różnica, no ale oczywiście nadal w specyfikacji. Idziemy na kanał trzeci. Podpięty jest kanał trzeci. No, tu jest prawie idealnie, skacze między minus 0,1 a 0,0, także też nie ma problemu. Idziemy na kanał czwarty i jest podpięty kanał czwarty 0,001, czyli też bez najmniejszych problemów. Pewne rzeczy mogą wynikać właśnie tutaj z niedokładnego stykania, jednak te różnice w oporze minimalne mają znaczenie, jak sobie zobaczycie charakterystykę PT100 i jak niewielkie różnice w rezystancji jego wynikają z jakiej temperatury. Także te wszystkie kanały funkcjonują ok, także ja to zostawiam. Także teraz przejdę do testu, w którym podłączę to urządzenie po Ethernecie, podepnę jeden albo dwa czujniki, żeby jakieś wskazania były, no i zobaczycie, jak to funkcjonuje, jakie są możliwości, co daje te podstawowe oprogramowanie testujące, które jest dołączone do urządzenia. I podłączyłem już urządzenie po Ethernecie. Widzicie na ekranie wskazania z dwóch sond. Trochę się różnią, ale te czujniki PT100, które akurat tutaj posiadam, no nie mają najlepszej jakości. Także te różnice będą w temperaturze i to nawet znaczne. Programowanie te testujące, jak również umożliwiające wgranie nowego firmware. Opcja Search wyszukała urządzenie pod warunkiem, że jest w tej samej sieci, w której my jesteśmy, i mamy informacje, jakie z tego urządzenia przyszły, czyli całą konfigurację, którą również możemy tutaj zmienić, i parametry temperaturowe, które on odczytuje. To, co możemy też ustawić, to co mówiłem, czyli odchyłkę od wskazania, czyli to ten błąd pomiarowy, który ma dany przetwornik. I możemy też dodatkowo zobaczyć wykres, który pokazuje temperaturę na poszczególnych kanałach. Teraz mamy te dwa, widać tutaj są wyżej. Ja wezmę teraz któryś czujnik sobie tutaj do ręki. No i widzicie, temperatura powoli rośnie. To był ten, który mniejszą wskazywał. Teraz weźmiemy ten drugi. I również wskazania rosną. Oczywiście to samo pojawia się na wyświetlaczu tego urządzenia. Urządzenie samo jest bardzo proste, łatwe w konfiguracji, bezproblemowo. Współpracuje tutaj u mnie zarówno z Modbusem RTU, Modbusem TCP, jak również poprzez konwertery Modbusem RTU over TCP. Możliwości konfiguracji są dosyć duże. Także z mojej strony osobiście mogę spokojnie te urządzonko polecić jako taki prosty, niedrogi konwerter temperatury do sieci Modbus. Być może będę miał inne urządzenia z tej firmy. No, prawdopodobnie będą funkcjonowały też w ten sam sposób, czyli dobrze, bo skoro w tym nie ma problemów, jeżeli chodzi o komunikację, zakładam, że w innych też nie będzie, bo pewnie oprogramowanie, które odpowiada za część komunikacyjną, jest to samo. Także bardzo fajne urządzonko, do takich zastosowań się nadaje. Można je zapewne też zintegrować z Home Assistant, tu w tym wypadku poprzez Ethernet, korzystając z Modbusa, i również tam będzie można pewne parametry temperaturowe odczytywać. To tyle w tym krótkim filmie. Mam nadzieję, że ktoś z tego skorzysta, kogoś zainteresowało. Przyda mu się przy podjęciu decyzji, jeżeli chodzi o wybór takiego urządzenia. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania innych filmów, jakie są na moim kanale.